Witajcie moi drodzy na naszym kanale w kolejnym odcinku. Dzisiaj wracamy do kół Newman Stream Climbing Vonoa, czyli mojego wspinaczkowego zestawu super lekkich kół. Minęło trochę czasu, przejechałem na nich około 3000 km w bardzo różnych warunkach. No i nadszedł w końcu czas, żeby zabrać je na serwis. Dowiemy się, czy te komentarze pod pierwszym filmem znalazły odzwierciedlenie w rzeczywistości, czy faktycznie te koła i te piasty, te łożyska, te tematy, które poruszaliście, są punktami zapalnymi w tym zestawie. Na pewno są lekkie, na pewno sprawiły mi mega frajdę, a jak to wygląda od strony technicznej, opowie nam dzisiaj Piotrek z Gravelowni, do którego udałem się, żeby te koła przeserwisować. Zapraszam na odcinek. Piotr, mamy koła, które mają plus minus 3000 przebiegów. Wcześniej nigdy nie były w serwisie. Ja bym chciał, żebyśmy sprawdzili te rzeczy, które zwykle sprawdzasz w przypadku serwisu kół, ale w związku z tym, że pod pierwszym filmem pojawiło się sporo pytań takich technicznych, no to chciałbym, żebyśmy spróbowali jakoś na te pytania odpowiedzieć. To, co nam jakby w międzyczasie Twojego sprawdzania tych kół wyjdzie, to ja sobie pozwolę jeszcze ewentualnie podopytywać. Powiedz, od czego zaczynamy? Klasycznie, tak naprawdę zaczniemy od sprawdzenia przysłowiowego bicia góra-dół, prawo-lewo. Sprawdzimy naciąg szprych, sprawdzimy stan łożysk, w jakim koła się znajdują po tym przebiegu, no i ocenimy. Pamiętam taki komentarz, który się pojawił pod pierwszym filmem. Tam było wprost wskazanie takie, że piasty są bardzo słabej jakości, w zasadzie łożyska pewnie o to chodziło w tych piastach, że po pierwszym deszczu w zasadzie będą do wymiany. Ja nie ukrywam, że te koła łatwo u mnie nie miały i zarówno na treningach, jak i na wyścigach zdarzało mi się w pełnym deszczu jeździć. Więc myślę, że to będzie dobra okazja do tego, żeby po prostu sprawdzić, czy te łożyska no, faktycznie są tak słabej jakości, już by wymagały wymiany, czy też nie. Korzystając z okazji, że mamy rower tutaj już złożony, oponki mamy zamontowane, sprawdzimy sobie naciąg szprych na oponach napompowanych do ciśnienia docelowego i porównamy to później z naciągiem, nazwijmy to faktycznym, bez opony, bez kompresji opony. Sprawdzimy to. Dobra, no to ja w takim razie, korzystając jeszcze z okazji, to pokażę, o co chodzi z tym zaworem wkręcanym. Otóż tutaj mamy taką zaślepkę, żeby nam się nie zasyfiło. Mamy ten zawór, który wkręcamy, czy przedłużkę, którą wkręcamy w zawór. No i teraz możemy pompować. To jest sposób jedyny na napompowanie tych kół z wykorzystaniem właśnie tego zaworu wkręcanego. Ja się bardzo obawiałem tego rozwiązania z tym wkręcanym zaworem, bo mam taką przypadłość i lubię sobie sprawdzić przed każdą jazdą w zasadzie ciśnienie w oponach. I obawiam się, że to będzie bardzo takie uciążliwe wkręcanie każdorazowo przed jazdą tego zaworu i sprawdzania, ale przyznam szczerze, że w takiej eksploatacji na co dzień to w ogóle nie miało dla mnie jakiegoś tam negatywnego wydźwięku i nie było specjalnie problematyczne. Także duże zaskoczenie też dla mnie. Ten zawór nie sprawiał mi kłopotu. Co oni tutaj zrobili, to zastosowali taki niestandardowy zaplot celem jakby zrównoważenia naciągu tych szprych. Mamy celowo 2:1, żeby zrównoważyć naciąg szprych ze względu na kąty, przede wszystkim na kąty, które się tutaj pojawiają, które są inne dla strony z tarczą, tak, napędowej i nienapędowej. Także z tego to tutaj wynika. Teraz rozumiem, wrzucasz na centrownicę, tak? Tak. I sprawdzasz po prostu. Bicia sprawdzimy najpierw na oponie, potem sprawdzimy bez opony. No mamy tutaj przednie koło z napompowaną oponą do wartości 60 PSI.
No i bicie boczne występuje. Tutaj po tych 3000 km mamy bicie boczne w okolicach 1 mm. Zaraz zobaczymy też bicie promieniowe, ale to już po zdjęciu opony. Tutaj widać, że jakieś jest, ale jakie to zobaczymy. No dobra, a takie bicie właśnie jak stwierdziłeś boczne około 1 mm, to jest relatywnie dużo czy mało? To jest taka wartość, którą już się zajmuję w trakcie serwisu takich kół. No chcielibyśmy idealnie, żeby to bicie wynosiło jakieś 0,2 do 0,5 mm maksimum, myślę. Piotr, bo mamy tutaj do czynienia z szprychami karbonowymi. W komentarzach też wiele osób temat jakby ruszyło, że no i w ogóle jest takie przeświadczenie, że te szprychy karbonowe są trudne w eksploatacji. Tutaj mamy też szprychy Vonoa. Czy Ty się spotkałeś wcześniej z tym rozwiązaniem i w ogóle jak oceniasz kwestie serwisowe, jeżeli chodzi o szprychy? Te konkretne i w ogóle szprychy karbonowe. Tak, no tutaj akurat w tym konkretnym systemie Vonoa mamy możliwość jakby kontroli naciągu, naprężenia tej szprychy. Wręcz mamy tutaj, można powiedzieć, normalny kształt nypla. Oczywiście też potrzebujemy do tego dobrego, dopasowanego narzędzia. Natomiast możemy sobie tutaj wpływać na naciąg. Pierwsza i taka zasadnicza różnica w przypadku szprych karbonowych i stalowych jest taka, że jednak szprychy karbonowe są delikatniejsze, czyli trzeba uważać na to, żeby taką karbonową szprychę nie skręcić, trzeba ją dobrze przytrzymać w trakcie pracy z takim kołem. Tak samo szprycha karbonowa dużo bardziej ze względu na swoją sztywność reaguje na naciąg, czyli powiedzmy nawet rząd wielkości 1/8 obrotu nypla, czy tam już nawet 1/4 potrafi bardzo dużo zmienić. Także regulacja takiego systemu, takich szprych wymaga no, większej precyzji, wiadomo, spokoju, tak? Czyli uważamy na takie szprychy bardziej i dokładności, czyli naprawdę niewielkie zmiany naciągu przekładają się na sporą zmianę tak jakby naciągu właśnie. Okej, ale jakby jeżeli chodzi o nie wiem, zachowanie się tych szprych, no to oprócz tego, że właśnie, że są bardziej czułe, że trzeba na nie uważać przy centrowaniu, no to co do zasady centruje się dokładnie tak samo jak każde inne szprychy. To zależy od systemu. No akurat w tym przypadku można powiedzieć, że tak, że tutaj ten system zachowuje się bardzo podobnie do takiego klasycznego systemu ze stalową szprychą i nyplem. No dobra, no jestem ciekawy, czy przy takim biciu uda Ci się po prostu doprowadzić to koło do takiego pożądanego stanu, no bo oceniamy to odchylenie powyżej milimetra już jako duże odchylenie. Tak, takie, które kwalifikuje to koło do kontroli, do sprawdzenia, do poprawy. Podobnie jak w przypadku przedniego koła, też bicie promieniowe z tyłu występuje. Jest na podobnym poziomie, około 1,5 mm. Też kwalifikuje się do poprawki. No i boczne również. Czy to z oponą, czy bez opony, tak naprawdę mamy taki efekt. Dobra, tak na gorąco pierwsze, co rzuca mi się w oczy, to jest słabe uszczelnienie bębenka. Tutaj od strony bębenka, to można zauważyć, kapsel w zasadzie nie uszczelnia nam łożyska. Jedyne uszczelnienie, które występuje tutaj, to właśnie z samego łożyska, także to może gdzieś tam wpływać na trwałość, szczególnie tego konkretnego łożyska bębenka. Ono jest odsłonięte. W piastach innych producentów
czy tam szczególnie uwielbianego przeze mnie DT Swissa. Mamy tutaj dodatkowo jeszcze kapsel, który osłania nam samo łożysko, także mamy tam jeszcze pomiędzy łożyskiem a tym kapslem małą warstwę smaru. To też wypiera wodę, to też zabezpiecza je przed dostawaniem się tego, szczególnie tej wody do środka i korozją. Rozbieramy dalej, zobaczymy co znajdziemy w środku. Zdemontowaliśmy sobie endcapy tutaj z łożyska, przepraszam, z osi. Zdemontowaliśmy sobie również bębenek. Tutaj widzimy chyba fabrycznie, prawda? Fabryczny stan, jak to tutaj było i przyszło. Powiedziałbym, że sam bębenek w środku nie jest bardzo zabrudzony, oczywiście jest już zabrudzony, ale inna rzecz tutaj zwraca moją uwagę. Przede wszystkim to fakt, że oś nie jest anodowana i o ile mamy tutaj zabezpieczenie w postaci smaru, co jest konieczne, żeby gdzieś tutaj nie pojawiała się korozja galwaniczna, o tyle w przypadku tej osi da się dostrzec, że już w środku taki proces zaczął zachodzić. Także no, to nie jest pożądane. Nie lubimy korozji. Na pewno w przypadku takich osi, które nie są anodowane, trzeba o to dbać. Trzeba częściej tutaj zaglądać. Przyznam szczerze, że fabrycznie producent nie pokusił się o dobre zabezpieczenie tego. Szczególnie jeśli chodzi o stan i to, jak wygląda po zdjęciu endcapów. Tak? Mamy tu jakiś dosłownie cieniutki film smaru, ale to jest bardzo mało. I u tych łożysk to zabezpieczenie mogłoby być lepsze. Mogłoby być lepsze. Też ten endcap jest pojedynczy, ma tylko jedną wargę, to też troszeczkę ogranicza jego skuteczność. Często w przypadku piast spotykamy się z taką podwójną wargą, która jeszcze lepiej nam uszczelnia tutaj od strony nienapędowej. Stan tych łożysk oceniam na dobry. Myślę, że już czuć, że jest jakieś tam lekkie zabrudzenie. Też niestety nie mam porównania do tego, jak one były nowe, jak te koła pracowały, jak te łożyska pracowały i jak te piasty pracowały, jak były nowe. W tym momencie myślę, że mają jeszcze troszkę życia przed sobą. Nie nadają się do wymiany. W przypadku bębenka też nie jest źle od strony wewnętrznej i od strony zewnętrznej również. Łożysko kręci się płynnie, pomimo tego, że nie było dobrze zabezpieczone, to łożyska są w porządku. Także szczególnie w tylnym kole. Przednie koła sytuacja jest analogiczna, także mamy pojedyncze uszczelnienie. Fabrycznie producent tu nie pokusił się o to, żeby... Jest minimalna ilość smaru, mogłoby być go troszeczkę więcej. To też jest taka uwaga odnośnie zakupu kół, że warto zrobić w nich taki mały serwis zerowy, czyli właśnie zajrzeć pod te endcapy, zobaczyć, co tam jest fabrycznie. To też pozwala wydłużyć nam żywotność tych piast. Łożyska są w bardzo dobrym stanie, można powiedzieć, że praktycznie wzorowym, tak jak z tyłu. Z tyłu są bardzo dobrym, tutaj mamy stan wzorowy, nie mogę się do czegokolwiek przyczepić. Jeśli chodzi o same piasty, no to tak jak i z tyłu, widać, że producent tutaj postawił na wagę. Są wycieniowane bardzo, także stąd też prawdopodobnie bierze się ta delikatność tych uszczelnień. Zależało na wadze. Oś mogłaby być anodowana, tutaj nie ma bez dwóch zdań. Ale nie widzę tutaj żadnych oznak korozji czy jakiegoś problemu. Łożyska również są standardowe. Z przodu mamy łożyska 6802, z tyłu mieliśmy łożyska 6803, także standardowe rozmiary łożysk. Tak się to prezentuje. Jesteśmy na etapie sprawdzenia, w jakim stanie koła się znajdują, co ja zawsze robię, czyli zaczynamy od sprawdzenia stanu łożysk. Jeśli łożyska są w porządku, to składamy takie koła, takie piasty z powrotem.
czyli zakładamy endcapy. Oczywiście przed założeniem tego endcapu damy tutaj odpowiednią delikatną ilość smaru, żeby jeszcze bardziej zabezpieczyć to łożysko i z prawej i z lewej strony. W przypadku tylnej piasty po stronie nienapędowej robimy dokładnie to samo. No tu jeszcze będzie trzeba się zająć delikatnie tym źródłem korozji galwanicznej, która gdzieś tam w środku się zaczęła, minimalnie, ale się zaczęła, więc na pewno to jest rzecz, którą tutaj będę musiał zrobić. No i oczywiście wyczyścić zapadki, bo też o tym wcześniej nie powiedzieliśmy. Mamy tutaj klasyczny taki bębenek z 3 zapadkami. Jest to takie bardzo, no, można powiedzieć, sprawdzone rozwiązanie. Jest nieźle uszczelnione, mamy tutaj uszczelkę na zewnątrz, także myślę, że to też wynika z tego, że ta piasta, ten bębenek nie jest taki bardzo aż zabrudzony w środku, więc będziemy musieli to sobie wszystko dokładnie wyczyścić i nasmarować. I bardzo ważne też nasmarować przed złożeniem tego wszystkiego ośkę, czyli tym jest to ważniejsze. Jeśli ośka nie jest zanodowana, powinna być pokryta delikatnym filmem i smarem. No ja przyznam szczerze, że serwis zero, pewnie jak w przypadku większości użytkowników, nie miał miejsca, no ale to wiesz, wynikało z tego, że jak tylko koła do mnie dotarły, to byłem tak bardzo podjarany, że już chciałem na nich jeździć i wiesz, na szybko to składałem, na szybko nagrałem odcinek, wrzuciłem na rower i zacząłem jeździć. No teraz faktycznie ta świadomość jest trochę większa, więc może w przypadku kolejnych kół się pokuszę o serwis zero, to będziemy wiedzieć, jaki jest punkt startowy dla produktu. Tak, więc zapraszamy do gravelowni, żeby zobaczyć właśnie, co tam w kołach nowych jest i będziemy mogli coś potem sprawdzić, opowiedzieć po czasie, tak? Zobaczymy, co będzie na poziomie startowym, a później po pewnym czasie eksploatacji. Ja Ci opowiem jeszcze ciekawostkę, bo to są koła szosowe, nie? Natomiast gdzieś pod tym pierwszym filmem w komentarzach pojawiła się informacja taka, że ktoś korzystał z tych kół jako gravelowych. Więc wiesz, ja jestem lekki, te 60 parę kilo. Owszem, nie jakoś szczególnie się, wiesz, nie dbałem o to, żeby te koła, nie wiem, wypieścić. Nie miały ze mną łatwo. Ja jeździłem tak naprawdę w każdych warunkach. No i zobacz, one mają jakieś odchylenia po tych 3000 km. Ja się zastanawiam, jak one się by spisały, gdybym ja je przerzucił do gravela i gdzieś po lesie, wiesz, łoił na wertepach i na ujebach, nie? Ciekawe, jakby się zachowały, bo w zasadzie no już mają jakieś tam odchyły, nie? Muszę napisać do tego gościa, który używał je jako gravelowy. Bardzo je chwalił, mówił, że nie miał z nimi problemu, z tego co pamiętam ten komentarz. No nie dawały mi spokoju te łożyska, jednak zdecydowałem się je wymienić, zobaczyć też, w jakim stanie znajdowały się te, które były już w kołach. I trochę ku mojemu zdziwieniu, a trochę nie, po wyprasowaniu tych łożysk, łożyska były w bardzo dobrym stanie. Problem był z wyprasowaniem. Pewna trudność pojawiła się z wyprasowaniem łożyska po stronie napędowej w korpusie piasty i to też dało mi pewien hint, co może się dziać. I do rzeczy. Po wprasowaniu nowych łożysk to uczucie takiego lekkiego oporu na łożysku dalej występowało, dalej występuje. Także jest to bardziej związane z korpusem piasty, troszeczkę ze złym wymiarowaniem tego korpusu. Jest tam pewien brak tolerancji. Ten korpus jest po prostu za ciasny. Więc to łożysko po wprasowaniu dalej stawia wyczuwalny jednak opór. I to jest po stronie napędowej, bo po stronie nienapędowej nie mamy z tym tak naprawdę problemu. Więc tutaj mógłby się troszeczkę producent bardziej postarać z wykonaniem tego korpusu piasty. Wiesz co, nie ma na to świętej reguły. Tak naprawdę jest kilku producentów piast, których ja lubię, w których te tolerancje są na dobrym poziomie, czy na bardzo dobrym poziomie i większość, nie wiem czy tu mogę mówić o tych
Jakich producentów? No ja lubię bardzo DT Swissa, jestem mega fanem, jesteśmy mega fanem piast DT Swissa, czy 350, czy 240. No i tam rzeczywiście takich problemów jest bardzo mało. Nie mogę powiedzieć, że nie zdarzają się jakieś rodzynki, które też mogą mieć ten problem mniejszej skali, ale przeważnie ta jakość wykonania jest bardzo dobra. I ta kontrola jakości też, bo do tego się to sprowadza. Tak, ale spotykam się z tym problemem w różnych piastach i tak naprawdę nie ma konkretnej reguły. Pewni producenci, tak jak mówię, starają się trochę lepiej, pewni trochę gorzej. Tak. Jest tutaj większa, można powiedzieć, trudność w serwisie tych kół na szprychach karbonowych w systemie Vonoa. Przede wszystkim to, co mówiliśmy ostatnio. Trzeba być dużo bardziej dokładnym i ostrożnym, szczególnie jeśli chodzi o trzymanie tych szprych. Nie możemy dopuścić do tego, żeby taka szprycha nam się gdzieś zaczęła wyginać i obracać, bo możemy po prostu ją uszkodzić. Ponadto te koła są zbudowane w ten sposób, że fabrycznie nyple ze szprychami posiadają klej do gwintów. Były złożone na kleju do gwintów i to ważne, przed serwisem, przed jakąkolwiek zmianą naciągu i centrowaniem takich kół należy się, że tak powiem, należy rozkleić ten klej. To też specyfikuje producent w zasadzie, że tak, należy się z tymi kołami obnosić. Także wiąże się to z większym zakresem pracy. Tak? Najpierw musimy ten klej rozkleić, najlepiej przy użyciu opalarki z kontrolą temperatury. Nie możemy sobie tutaj też pozwolić na to, żeby tam jakoś przegrzać czy tą obręcz, czy cały ten zespół. Więc również po skończonym serwisie należy taki klej zaaplikować ponownie. Najlepiej jest to robić oczywiście od strony od strony obręczy, czyli też kolejna jakby jakaś tam cecha, jakiekolwiek centrowanie, jakakolwiek serwis tych kół wiąże się z zdjęciem opaski, żeby mieć dostęp do nypla od strony obręczy, żebyśmy mieli też pełny dostęp i pełną kontrolę i też lepiej jest zawsze też to takie moje uwaga, że lepiej jest centrować od strony obręczy, jeśli na to tylko nypel nam pozwala. Tak jest, no nie jest to standardowy serwis kół, wymaga więcej czasu, więcej uważności i tak naprawdę proces nie jest standardowy, no więc należy się liczyć z tym, że serwis takich kół będzie droższy i nie zrobimy go tutaj na poczekaniu. To jest taki temat, który trzeba wiedzieć. No w zasadzie staram się to wyceniać indywidualnie. Możemy uznać, że takie podstawowe centrowanie takiego zwykłego, nazwijmy to, koła bez sprawdzania naciągu wyceniłbym na około 100 zł. Natomiast w przypadku takiego koła, gdzie tak naprawdę, żeby zrobić to porządnie, żeby zrobić to jak należy, tych procesów jest dużo więcej, bo trzeba niejako to koło przygotować, trzeba przygotować nyple, trzeba przygotować klej, trzeba przygotować tak naprawdę naciąg tego koła, żeby zbudować. To jest niejako taka trochę budowa koła znowu, czyli korekta, ale ta korekta jest dużo bardziej złożona niż w przypadku, nazwijmy, takiego zwykłego stalowego koła na stalowych szprychach. Myślę, że na 300 zł wyceniłbym koszt serwisu takiego koła. Od koła, tak. Tak jest. Odnosząc się jeszcze do tych komentarzy, które pojawiły się pod filmem dotyczących bezpieczeństwa, to ja mam raczej taką opinię, że przyoszczędzono tutaj może na trwałości komponentów, ale raczej nie na bezpieczeństwie, dlatego że limit wagowy tych kół wynosi 130 kg, więc to jest bardzo sensowny parametr. Jeżeli chodzi o piasty i łożyska, no to okazuje się, że piasty jednak nie są pozbawione wad i na to zwracaliście też uwagę. Tutaj ich wykonanie powoduje, że wprasowanie łożyska po stronie napędowej w tylnym kole no już od razu powoduje lekkie chrobotanie tego łożyska, więc na pewno nie jest to pożądany efekt.
Zwróciliście uwagę także na konieczność doważenia tych kół i faktycznie na wieszaku w tym pierwszym filmie, jak rower poskładałem i uzbroiłem w te koła, no to było zauważalne dosyć duże bicie. Wprawiało to w ruch cały rower. Tutaj dokopałem się też do parametrów. Okazuje się, że producent dla całej linii kół Stream Vonoa podaje taki parametr tolerancji do 0,3 mm, zarówno jeżeli chodzi o jakby centryczność, jak i to bicie boczne. No i okazuje się, że jest tam mała gwiazdka dla tych kół, które posiadam, czyli wariantu 35-38. Ten limit tolerancji jest zwiększony do 0,5 mm. Moje koła, gdy oddawałem je na serwis, no już znacznie przekroczyły ten parametr, więc zdecydowanie należała im się korekta. Chciałbym też poruszyć rzecz, którą w tym odcinku w zasadzie pomijaliśmy, czyli moje odczucia z jazdy. Mam opinię o tych kołach taką, że są to koła, które cieszą. Znaczy, kilka aspektów. Po pierwsze ich wygląd, ta asymetria, którą bardzo lubię, czyli przednie koło ma nieco niższy stożek niż tylne, to dobrze wygląda na rowerze. Ogólnie te koła bardzo fajnie wyglądają przez ten zaplot, który posiadają i przez ten nie taki super niski stożek, który w kołach górskich jest preferowany. Ja bym powiedział, że spokojnie te koła można odbierać jako takie koła allroundowe. One na płaskim też całkiem fajnie jadą. Natomiast te warunki, do których zostały stworzone, no to oczywiście jazda w górach. I tutaj te koła są w odczuciu bardzo fajne, bardzo responsywne, bardzo sztywne i świetnie się napędzają. Ja mam takie flashbacki z wyścigu Letap Slowakia, gdzie na finiszu na podjeździe ścigałem się z 2 zawodnikami i czułem, że te koła faktycznie dają mi taką przewagę. Nie wiem, czy to bardziej kwestia mentalu, czy bardziej kwestia sprzętu, ale no, mając te koła po prostu czułem się pewniej. No i tak na koniec jeszcze raz chciałem podsumować parametry tych kół, która wydaje mi się, że dziś nadal, początkiem 2026 roku jest aktualna, czyli szerokość obręczy zewnętrzna to 29,5 mm. Producent podaje, że jest to wymiar zoptymalizowany do opony 28 mm. Wewnętrzny wymiar obręczy to 22 mm. Waga kompletu zmierzona przeze mnie to 1065 gramów. Ta deklarowana przez producenta to 1045 gramów, więc rozbieżność jest niewielka. Myślę, że może wynikać z uzbrojenia w taśmę tych kół. Ponadto są to obręcze haczykowe, no i tak jak wspomniałem wcześniej wielokrotnie, 35 mm stożek z przodu, 38 z tyłu. Jeżeli chodzi o zaplot, to mamy 15 szprych z przodu i 18 z tyłu. To na pewno daje takiej lekkości. Moi drodzy, tyle jeżeli chodzi o moje podsumowanie tych kół. Dajcie znać w komentarzach, co Waszym zdaniem jeszcze jest godnego uwagi w takich parametrach, czyli jeżeli zakładamy, że ktoś szuka kół górskich, które dobrze wyglądają, które są super lekkie. Ja wiem, że przez ostatnie pół roku mogło się sporo zmienić. Dajcie znać, czy Wy znaleźliście jakieś produkty interesujące i ciekawe. Być może uda nam się je także zdobyć i przetestować. Oczywiście ten ranking chińskich kół tutaj na pewno jest pod względem parametrów mocno wyostrzony, więc też jesteśmy bardzo ciekawi, czy znaleźliście coś interesującego, coś nowego wśród europejskich i wśród chińskich producentów. Dzięki Wam za dzisiaj. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was atrakcyjny. No i zapraszam do oglądania, komentowania. No i widzimy się w kolejnych odcinkach. Dzięki za dzisiaj. Do zobaczenia.